Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test Hyundai i30N w nadwoziu Fastback, czyli bazującym na hatchbacku, ale mającym całkiem zgrabnie, przyznam, dołożony tył. Egzemplarz, który dostałem, jest hojnie skonfigurowany, ponieważ mamy tutaj mocniejszy wariant 2-litrowej benzyny rozwijający 280 koni. Jest też automat i bogatsze wyposażenie w wersji N Performance. Startujemy! Pod kątem wyglądu odmiana Fastback od zwykłego hatchbacka różni się wyłącznie tylną częścią nadwozia, gdzie zamiast ostrego ścięcia pojawił się dłuższy bagażnik, który został moim zdaniem świetnie wkomponowany w resztę i nie ma tu mowy o wrażeniu składaka i wersji bazującej na innym typie nadwozia, tylko opadający dach nadaje linii bocznej lekkości i dynamiki, a spoiler też dodaje całości uroku. Osobiście bardziej podoba mi się i30 w nadwoziu Fastback niż hatchback, chociaż to też zależy od przeznaczenia, to znaczy na co dzień wolałbym jeździć tym pierwszym, a na torze jednak tym drugim. Koła i30 w wersji N Performance pozwalają na wyróżnienie się na ulicy, ponieważ w odmianie tej w standardzie dostaje się 19-calowe czarne felgi, są też hamulce 18 cali z przodu i 17 cali z tyłu z czerwonymi zaciskami, a w każdym i30N mamy zmodyfikowane zderzaki o groźniejszym wzorze i czarno-czerwonym wykończeniu na dole. Czarne są też dodatkowe progi, a z tyłu trudno przeoczyć ogromne podwójne końcówki układu wydechowego. Za lakier dopłacić trzeba 2500 zł. Inny tył oznacza również inną przestrzeń bagażową. Fastback ma 436 litrów pojemności, hatchback 381. Wartości te podaję przy uwzględnieniu obecnej w testówce belki, która zajmuje 14 litrów. Kufer ma umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, duży otwór na wysokość, średni na szerokość, a także regularne kształty. Jeśli chodzi o praktyczne dodatki, to po obu stronach mamy dodatkowe kieszenie. Jest także z obu stron haczyk na jakieś torby, z prawej strony jest dodatkowo gniazdo 12V. Pod podłogą, która w testowanym egzemplarzu jest jeszcze przyozdobiona taką siatką stabilizującą bagaż, mamy dodatkowe przegródki. Omawiając tylną część nadwozia, nie sposób jest nie wspomnieć o wydechu, który brzmi tak. Wrażenie akustyczne oferuje on niesamowite i nie trzeba się specjalnie starać, aby po przyspieszeniu wygenerować serię wulgarnych strzałów, przy czym pojawiają się one w trybie N, o którym powiem trochę więcej później, bo odpalając tryb normalny, układ wydechowy robi się znacznie spokojniejszy i chociaż samochód ogólnie brzmi bardziej rasowo i przyjemnie, a stając za nim słyszy się basowy pomruk, to jednak w kabinie nie jest to nic mocno zwracającego uwagę i nawet jeśli ktoś nie ma chęci na szaleństwa, to nie będzie go to irytować. O ile w hatchbacku na taką charakterystykę kręciłem trochę nosem, tak w Fastbacku, który ma jednak trochę bardziej rodzinny klimat, takie zestrojenie ma moim zdaniem większy sens. We wnętrzu w wersji N zmiany nie są duże względem zwykłych i30, bo pojawia się nowa kierownica, trochę niebieskich akcentów, np. na dźwigni zmiany biegów i to by było na tyle. Jak dla mnie producent mógłby bardziej odmianę N wyróżnić, bo kabina wygląda trochę zbyt zwyczajnie, ale za to plusem takiego jej projektu jest brak jakichkolwiek udziwnień w kwestii obsługi. W testówce znalazł się opcjonalny pakiet Luxury, który wprowadza m.in. częściową skórę na fotelach i ich elektryczne regulowanie. W Fastbacku takie trochę cięższe, ale bardziej komfortowe rozwiązanie ma sens, jeśli ktoś chce mieć bestię też do jazdy na co dzień. Fotele ogólnie są dobrze wyprofilowane, mają regulację długości siedziska, ale pod kątem miękkości są typowymi konstrukcjami, aby nie zmęczyć nawet w dłuższej trasie. Pakiet Luxury dodaje też dostęp bezkluczykowy, podgrzewane fotele i kierownicę, a także czujnik deszczu, którego dziwo nie ma w standardzie, a cena tego pakietu to 6700 zł. Z kolei cena i30N w nadwoziu Fastback względem hatchbacka rośnie o 2600 zł, a bardziej jeszcze cenę tego modelu zróżnicować można, decydując się na warianty wyposażeniowe i bazowe N z silnikiem 250 koni i manualem ma moim zdaniem trochę mniej sensu, bo jest co prawda tańsze i też pozwala na dużo, ale nie ma tam wspominanych hamulców czy elektronicznie sterowanego mechanizmu różnicowego przedniej osi i brakuje też kilku innych elementów wyposażenia. Zatem jeśli ktoś już myśli o aucie tego typu, to lepiej jednak dopłacić do odmiany N Performance, gdzie z tego samego silnika 2.0 TGDI rozwijany jest już 280 koni i można tam wybrać sobie albo manual, albo automat i dopłata do obecnej w testówce automatycznej przekładni to 9000 zł. Poza wspominanym pakietem Luxury albo podobnym w kwestii zawartości Sport, różniącym się obecnością bardziej spartańskich foteli kubełkowych,
testowych nie ma do N-Performance za bardzo czego zamawiać ekstra i dostaje się w niej dobry i wystarczający poziom wyposażenia. Cena testówki wynosiła łącznie 199 700 zł. Gdyby komuś zależało jednak na zbiciu ceny za testowany model i zdecydował się na zwykłą odmianę N, to dopowiem jeszcze, ile kosztowałaby ona w leasingu operacyjnym, posługując się ofertą przygotowaną przez partnera Wahacz TV, czyli firmę Carlys Polska zajmującą się takim finansowaniem. Operując od teraz kwotami netto, przyjmijmy 20% wpłatę własną, czyli 25 854 zł, 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, co daje 38 780 zł i wtedy miesięczna rata za samochód wynosi 2048 zł. Ustawienia w kalkulatorze zmienić można wchodząc w ofertę, którą podlinkowałem w opisie filmu. Wrzuciłem tam też odnośnik do wynajmu długoterminowego na i30N, a gdyby ktoś myślał o innym modelu, to na carlyspolska.pl znaleźć ich można całkiem sporo. i30 w odmianie N zapewnia konkretne osiągi, a fakt, że napędzane są w nim wyłącznie przednie koła sprawia, że jeszcze bardziej czuje się tą dzikość podczas przyspieszania i tak przykładowo wygląda sprint od 0 do setki bez żadnych przygotowań z launch control, tylko taki powiedzmy zrobione, niechcenia. A tak auto przyspiesza od 90 do 140 km na godzinę. Na sposób przyspieszania samochodu wyraźnie wpływają tryby jazdy, które zmienia się dodatkowymi niebieskimi przyciskami na kierownicy. Niebieskie są na niej również szwy, mamy częściowo perforowaną skórę, odpowiednią grubość. Ogólnie bardzo przyjemnie się z tej kierownicy korzysta. Z niestandardowych przycisków na niej jest jeszcze skrót NGS. Jego rozwinięciem jest N-Green Shift. O nim powiem więcej za chwilę, a teraz powiem, co inne przyciski robią. Tutaj mamy sterowanie tempomatem, komputerem pokładowym. Z drugiej strony obsługuje się system audio, odbiera, odrzuca połączenia, czyli jest to taki standard Hyundaiowy, bardzo dobrze zaprojektowany. W działanie układu napędowego ingerować można również z poziomu ekranu środkowego i modułu N, który pozwala na całkiem sporo rzeczy. Można sobie chociażby ustawić tryb N Custom i dostroić bardzo precyzyjnie sportowość każdego z obszarów, więc nie ma tutaj tylko takiego jednego domyślnego trybu N, ale można sobie niezależnie ustawić drugi pod swoje preferencje. Można też śledzić różne obszary związane z działaniem samochodu na jednym czy też podwójnym wskaźniku, można mierzyć czasy okrążeń. Są też dodatkowe ustawienia, więc jeśli ktoś naprawdę pragnie korzystać z tego samochodu w jego naturalnym, powiedzmy, środowisku gdzieś na torze, no to tutaj i będzie mógł sobie sporo rzeczy ustawić i też będzie mógł sporo rzeczy monitorować. N-Green Shift jest funkcją, która na 20 sekund wyzwala pełen potencjał samochodu, który robi się wtedy jeszcze głośniejszy i bardziej brutalny w swoich reakcjach, ale ponieważ na tym poziomie nie może być cały czas, to po upłynięciu wspominanych 20 sekund, aby znowu odpalić NGS, trzeba podczekać 40 sekund. Nawet jednak w zwykłym trybie N testówka dawała mi masę frajdy podczas przyspieszania, ponieważ ostrość reakcji jest z niej taka, jak można oczekiwać po, powiedzmy, hot hatchu, a do wciskającego w fotel przyspieszania dochodzi tu również dźwięk wydechu, o którym wspominałem już wcześniej, i w układzie napędowym i30N naprawdę czuje się bezkompromisowość. Jednocześnie ze względu na tryby jazdy model ten nie był dla mnie męczący, gdy nie miałem ochoty na szaleństwa, bo odpalając ustawienia normalne nie tylko wydech się uspokajał, ale robił to również silnik i skrzynia biegów i pozwalało mi to jeździć testówką z grubsza jak zwykłym samochodem, tylko po prostu bardzo mocnym, bo konkretnie wciskając gaz Hyundai zwiększał prędkość z dużą łatwością, ale nie prowokował do tego, aby ciągle to robić. W takich warunkach dobrze radziła sobie też skrzynia biegów, czyli 8-stopniowy automat. Podczas zwykłej jazdy przekładnia trzymała obroty dosyć nisko i nie była aż tak skłonna do redukcji, ale dobra dynamika uzyskiwana nawet poniżej 2000 obrotów sprawiała, że wciąż nie czułem, że potencjał silnika jest przez nią ograniczany, a też mocniej wciskając gaz reakcja była szybka i taka jak trzeba. Podczas ostrego przyspieszania również automat nie wymiękał, bo szybkość zmiany biegów w trybie N była bardzo dobra, a też przekładnia robiła to bez szarpnięć, a jedynie z przyjemnym takim lekkim kopnięciem w momencie wrzucania kolejnego przełożenia przy odcince. Ogólnie moim zdaniem automatyczna skrzynia do i30N jest dobrym wyborem, bo jest naprawdę udana i pozwala bardziej skupić się na samym prowadzeniu. Dla części osób na pewno lepszy będzie jednak zwykły manual, więc fajnie, że Hyundai daje klientom wybór. Jeśli chodzi o spalanie, to i30N w Warszawie zużywał mi średnio 9-12 litrów na setkę, na zwykłych drogach pozamiejskich były to okolice 7 litrów, na ekspresówkach 8 litrów, a przy prędkościach autostradowych 9 litrów. Szalejąc w trybie N o spalaniu nie ma co rozmawiać, więc tylko wspomnę, że zbiornik paliwa w testówce mieści 50 litrów.
Spalanie śledzić można na komputerze pomiędzy zegarami, które w wersji N są zmodyfikowane, bogatsze w ciekawe detale. Mamy czerwone pole podświetlone na obrotomierzu, wyskalowany do słusznych 300 km/h prędkościomierz. Na komputerze też mamy sportowe akcenty w postaci dodatkowych pomiarów temperatury. Można sobie też sprawdzać czasy okrążeń, gdyby ktoś jechał na torze, albo przeciążenia. Poza tym funkcjonalność jest standardowa, to znaczy komputer podróżny, właśnie wskazania nawigacji, jak pokazywałem, czy też kilka rzeczy związanych z działaniem samochodu, bez żadnej ekstrawagancji, no ale wszystko co najważniejsze jest. Poza modułem N system inforozrywki jest wspólny z innymi Hyundaiami, tymi mniej sportowymi, co oznacza, że mamy tutaj menu główne oparte o odpowiedniej wielkości ikonki, których kolejnością można sterować. Można także dzielić ekran pomiędzy różne funkcje. Odbywa się to bardzo szybko i bardzo łatwo. Po prostu naciska się krawędź tego ekranu. To działa w różnych miejscach. Wszystko szybko się tutaj ładuje. Jest bardzo dobra reakcja na dotyk. Interfejs jest moim zdaniem logicznie zaprojektowany, czy to w takich miejscach jak na przykład system audio i to, co aktualnie w nim gra, czy też w ustawieniach, ponieważ nie ma problemów, aby dokopać się do tego, co nas interesuje. Jest też integracja ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay, więc jest to moim zdaniem rozwiązanie bardzo dopracowane, w którym dokuczających wad nie widzę. Pod ekranem mamy kilka dodatkowych przycisków, które niestety są dotykowe. Wolałbym, żeby miały one formę fizyczną, tak jak chociażby panel klimatyzacji, który już nie jest w żaden sposób unowocześniony na siłę i dzięki temu jego obsługa jest bezproblemowa. Modyfikacja trybów jazdy nie wpływa wyłącznie na układ napędowy, ale również na układ kierowniczy i zawieszenie. To ostatnie V30N jest adaptacyjne i na ustawieniach normalnych nie jest wcale tak bardzo twarde. To znaczy czuje się oczywiście więcej nierówności niż w zwykłym samochodzie tej klasy, ale nie jest to sztywność wzbudzająca zmęczenie na dłuższą metę. Dopiero w trybie N samochód staje się naprawdę twardy i czuje się w nim wiele niedoskonałości asfaltu, ale też gwarantuje to rewelacyjną stabilność nadwozia w zakrętach, którą w pełni docenić można pewnie tylko na torze, ale nawet na ciekawszych łukach na publicznych drogach samochód dawał mi dużo frajdy. Układ kierowniczy jest w V30N zawsze bardziej utwardzony niż w cywilnych odmianach, a odpowiedni tryb jazdy jeszcze ten proces intensyfikuje, co w połączeniu z dużą bezpośredniością reakcji daje poczucie bardzo dobrej kontroli nad samochodem i tak jak w przypadku zawieszenia, aby w pełni docenić to, co przygotowali ludzie z Hyundai, potrzebny jest jakiś tor wyścigowy. Frontowa szyba w i30 nie jest jakoś mocno pochylona, co skutkuje też niezbyt długim podszybiem. Widać trochę maski z perspektywy kierowcy i chociaż jest ona dosyć długa, to ogólnie i tak wjeżdżając gdzieś przodem, bryła samochodu ułatwia tego typu manewry, a nie je utrudnia. Zdecydowanie gorzej jest, gdy się spojrzy do tyłu, ponieważ tam mamy wysoko poprowadzoną i też niską szybę, mocno pochyloną, przez którą w sumie niewiele widać. Do rzeczy niewidocznych zalicza się tylna klapa, która jeszcze trochę odstaje. Dlatego kamera cofania bardzo się tutaj przydaje. Oferuje ona kiepską jakość pod kątem szczegółowości. Na plus punktuje za to w takich obszarach jak dynamika tonalna, ponieważ wszystkie rzeczy zarówno w jasnych, jak i ciemnych partiach dobrze tutaj widać, a także rozsądne pole widzenia. Tylna część nadwozia utrudnia manewrowanie gdzieś na parkingach, ale jeszcze większym problemem w takich warunkach jest zestrojenie układu kierowniczego, gdzie w stylu autowyścigowym przeznaczeniu promień skrętu przy niskich prędkościach jest naprawdę kiepski i na parkingach wymaga to zmiany przyzwyczajeń, bo NK nie dokręca się tak, jak robią to zwykłe modele z tego segmentu. Biorąc jednak pod uwagę przeznaczenie samochodu, traktuję to jako cechę, a nie wadę, a gabaryty testówki to 444 cm długości i 179 cm szerokości, czyli one wypadają rozsądnie. W kabinie testowanego i30 nie zastosowano żadnych dekoracyjnych źródeł światła. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały w większości na kolor niebieski, charakterystyczny dla Hyundaiów, który tworzy tutaj moim zdaniem przyjemny nastrój, ale przez brak dodatkowych elementów świetlnych też nie ma czym się zachwycać. W i30 zastosowano jeszcze ciemniejszą barwę tego niebieskiego. W najnowszych modelach producent stosuje już odcień trochę bledszy i nie powiem, aby to, co mamy tutaj, jakoś pogarszało bardzo czytelność, ale tak na pierwszy rzut oka, na szybko mogłoby być trochę jaśniej, gdy się patrzy na przyciski. Jeśli chodzi o kompletność podświetlenia, to niepodświetlony jest jedynie sterownik lusterek na drzwiach, reszta już jest. Światła w i30N nie różnią się od tych ze zwykłych wersji tego modelu, ale nie jest to moim zdaniem problem, bo ostre paski do jazdy dziennej, które zostały zintegrowane z kierunkowskazami z przodu, dobrze sprawdzają się też w testowanej odmianie. W kierunkach w bocznych lusterkach również siedzą diody.
Z tyłu światła pozycyjne także są LEDowe i mają ładny, nawiązujący trochę do przedniej części nadwozia kształt. Rozczarowują żarówkowe kierunkowskazy, które nie pasują do otoczenia, ale pomijając tę kwestię, testowany model wygląda moim zdaniem po zmroku odpowiednio wyraziście jak na odmianę N. LEDy w i30N nie zostały wyposażone w adaptacyjne funkcje i mamy tu do czynienia ze zwykłym, statycznym rozwiązaniem z odbłyśnikami, co gwarantuje co najwyżej przeciętną precyzję odcinania stref jasnych od ciemnych. Moc świecenia wypada ok, ale jednak w topowych odmianach i30 czegoś więcej bym oczekiwał. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego nie jest zbyt duży, ani nie jest zbyt ciężki, więc w kieszeni problemu nie stanowi. Wykonany został z może przeciętnie wyglądającego, ale sprawiającego bardzo solidne wrażenie czarnego chropowatego plastiku na większości. Mamy też dekoracyjne srebrne wstawki. W wersji N konstrukcja została wyróżniona odpowiednim logiem. W górnych częściach deski rozdzielczej, a także drzwi w testówce mamy miękkie tworzywa, dobrze wyglądające. Trochę niżej są twarde materiały, które mają taką samą fakturę jak te miękkie. Też nie są jakieś błyszczące się, więc wypadają ok, tym bardziej, że żadnych niepożądanych dźwięków ta kabina nie wydaje. Nie podoba mi się za to w niej to, że jest bardzo ponuro. Już w wersji hatchback to krytykowałem, gdy kiedyś testowałem i30N. Teraz będę robił to samo, ponieważ na przykład klamki nawet nie są srebrne na drzwiach i to jest taka jedna po prostu przestrzeń, która nie jest w żaden sposób wyróżniona kolorystycznie. Na desce rozdzielczej jest tak samo i czuje się tym człowiek jak po prostu w jakiejś zwykłej, takiej podstawowej wersji, a nie w N sportowej, która jednak powinna się czymś wyróżniać, więc jeśli się weźmie pod uwagę takie po prostu zwykłe standardy aut tej klasy, no to nie ma się do czego przyczepić. Też jakieś detale, przyciski dobrze zostały wykonane, dobre materiały też na tych większych powierzchniach są, ale jednak w topowej, sportowej odmianie oczekiwałbym większego wyróżnienia. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki niewielki, ale bezpieczny zapas wolnej przestrzeni. Linia dachu opada na tyle późno, że nawet konkretnie się prostując, moja głowa znajduje się mniej więcej tutaj i co prawda lekko stykam się wtedy włosami z pod sufitką, no ale przy bardziej naturalnym ułożeniu ciała już tego kontaktu nie ma. Tunel środkowy w testowanym modelu jest w niewielkim stopniu wystający. Podsumowując, i30N w nadwoziu Fastback zrobił na mnie lepsze wrażenie niż myślałem, bo nie mogłem pozbyć się z głowy myśli o jego bardziej uniwersalnym i rodzinnym przeznaczeniu, dzięki czemu pewne zmiękczenie charakteru tego modelu przez tryby jazdy było dla mnie bardziej zjadliwe niż w przypadku kontaktu z hatchbackiem, a po odpaleniu trybu N samochód był tak ostry, jak oczekiwałem. Zatem jeśli ktoś myśli o użytkowaniu tego auta na co dzień, to Fastback może być ciekawym wyborem, a hatchbacka można postrzegać bardziej jako torową zabawkę. Wciąż jednak w testowanym modelu liczyć można na brutalny układ napędowy i świetne właściwości jezdne i te kwestie nie zmieniają się bez względu na wersję nadwoziową i to jest moim zdaniem kluczowa informacja. I to wszystko, co przygotowałem o i30N. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o carlispolska.pl i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!